Cześć! Dzisiejszy plan to pobawić się troszeczkę z prądem. Tak się ostatnio zastanawiałem, w jaki sposób można by rozsądnie podłączyć dodatkowe odbiorniki prądu w motocyklu, więc już śpieszę z rozwiązaniem. Żeby wykonać całą operację potrzebuję mieć kilka danych wejściowych. Między innymi bezpośrednie zasilanie z akumulatora, czyli plus 12, jakiś sygnał, który będzie nam włączał te urządzenia, czyli plus 12 po stacyjce i biegun ujemny, czyli minus 12 bezpośrednio z akumulatora. Zastosowałem tutaj super analogową animację, którą będę kolorował w trakcie i tłumaczył, za co będą odpowiadały poszczególne etapy. Najpierw wyobraźmy sobie, że puścimy napięcie ze stacyjki. Jest to mały prąd, który ma za zadanie wysterować nam cały układ tak, aby załączyły się wszystkie odbiorniki. Następnie w momencie, kiedy cewka w przekaźniku dostanie napięcie, wytworzy pole elektromagnetyczne, które przełączy styk w przekaźniku, a ten przekaże cały prąd bezpośrednio z akumulatora na poszczególne urządzenia. Zanim prąd opuści poszczególne wyjścia na poszczególne urządzenia, zastosowałem bezpieczniki. Jak je policzyć, o tym będzie na koniec, ale warto mieć na uwadze, że zabezpieczenie zawsze musi być. W przypadku jakiegoś zwarcia czy innej awarii, reszta układu powinna być w miarę bezpieczna. Ideę całego układu już znamy, więc teraz zwizualizujmy sobie troszeczkę. Czyli będziemy układać bezpieczniki, wymieniony właśnie przekaźnik i parę innych złączek i obudów bezpiecznikowych. No, przy okazji jeszcze tutaj znalazłem zupełnym przypadkiem obudowę wydrukowaną na drukarce 3D. Jak jesteście zainteresowani takim modelem, dajcie znać w komentarzu, wyślę na pewno. No dobra, to lecimy dalej. Teraz rozrysowuję sobie poszczególne nóżki w przekaźniku z opisem, za co właściwie one odpowiadają. Zaoszczędzi nam to potem obracaniu przekaźnika podczas podłączania. Piny rozrysowane z jednym małym błędem, ale to potem się wyprostuje. Przejdźmy może teraz do szybkiego podsumowania jeszcze raz, jak działa przekaźnik. W skrócie, podajemy napięcie na cewkę, cewka przyciąga styk, styk przekazuje już duży prąd bezpośrednio na urządzenia. Do roboty. Najpierw przygotujmy sobie bezpiecznik główny, czyli ten bezpiecznik, który będzie odpowiadać za połączenie między bezpośrednio akumulatorem a sumą wszystkich prądów płynących w obwodzie. Teraz drugą nóżkę obudowy bezpiecznika łączymy z przekaźnikiem. Myślę tu o nóżce numer 30, bo ona jest odpowiedzialna właśnie za przełączanie tego prądu. Teraz połączymy wszystkie poszczególne odpływy z nóżką numer 87, tak aby ten prąd mógł się dostać do poszczególnych odbiorników.
Tą część śmiało możemy oznaczyć jako wykonaną. Teraz zajmijmy się sterowaniem. Najpierw podepnijmy zasilanie po stacyjce. Tu jest zastosowany konektor, który zaraz zaizoluję i podepnę podnóżkę numer 85. Powoli zbliżamy się do końca takiej roboty hardware'owej, więc podepnijmy poszczególne odpływy do obudów bezpiecznika. W moim przypadku przygotowuję 4 kabelki, bo mam 4 odpływy przygotowane i podłączamy na razie kabel plusowy, czyli czerwony, do wolnych nóżek od obudów bezpiecznikowych. Skoro sterownik prawie gotowy, teraz ostatni krok, czyli łączymy wszystkie masy, czyli minusy, które będą przychodziły od urządzeń bezpośrednio do sterownika wraz z ostatnią nóżką numer 86 w przekaźniku i to do kabla, który będzie łączyć się z biegunem minusowym akumulatora. W tym przypadku zastosuję złączkę w Wago, może przynieść całkiem duże prądy, jest bardzo wygodna w użytkowaniu, więc serdecznie polecam. Teraz skręcamy wszystko razem do jednego i tak oto sterownik się prezentuje na obrotowym talerzu. Jeżeli chcesz, żeby kanał też się tak fajnie obracał, daj łapkę w górę, walnij suba i dzwoneczka. A na koniec, skoro mamy wszystko działające, możemy sobie poanalizować, jak zachowuje się to zmyślne urządzenie. W górnym prawym rogu widzimy dwa mierniki, które są ustawione na pomiar prądu. Miernik niebieski pokazuje prąd, który przepływa przez przekaźnik. Myślę o tym prądzie sterującym cewką. Żółty miernik z kolei pokazuje aktualne zużycie prądu przez wszystkie odbiorniki, w tym przypadku 3 różne żarówki. Wkładamy bezpiecznik główny i na razie włóżmy pierwszy bezpiecznik na pierwszy kanał naszego urządzenia. Bezpiecznik włożony, żarówa świeci, wyjęty, gaśnie. Obciążenie cewki jest cały czas takie same, a jeżeli chodzi o sumaryczny pobór prądu, jest różny w zależności od tego, czy żarówka się świeci, 1, 2. Także możemy z tego wyciągnąć jeden kluczowy wniosek. Niezależnie ile mamy odbiorników prądu, tak przekaźnik zawsze, jeżeli chodzi o prąd sterujący, jest ten sam, dzięki czemu zapalając cały Las Vegas, wszystkie styki na przykład naszej stacyjce nie będą nadmiernie obciążone prądem. Przekaźnik pocykał, żarówki się poświeciły. Wydaje się, że wszystko działa tak, jak było planowane.
W następnym odcinku pokażę, jak zaimplementować takie rozwiązanie w motocyklu. A teraz przejdźmy do teorii, jak podobierać przekaźniki oraz przewody. Aby bezpiecznik mógł zadziałać tak jak powinien, musi być odpowiednio dobrany do urządzenia, które pobiera prąd. W tym przypadku prąd wyrażamy w amperach, więc jeżeli nie znamy, ile amperów bierze dany odbiornik, możemy to łatwo policzyć. Po prostu dzielimy moc w watach, która zazwyczaj jest podana na urządzeniu, przez napięcie, na którym pracuje. W tym przypadku jest to 12 V, więc wiemy, że dla tego przykładu, gdzie mamy moc żarówki 5W, wychodzi około 0,42 A. Teraz musimy się zorientować, jaki bezpiecznik ma najbardziej zbliżoną wartość do tego prądu, oczywiście zaokrąglając w górę. Najmniejszy taki dostępny bezpiecznik samochodowy typu normal to 2 A i w tym wypadku taki powinniśmy zastosować. Teraz możemy określić, jaka wartość będzie bezpiecznika głównego. Sumujemy wszystkie bezpieczniki na poszczególne odbiorniki i znów szukamy najbliższej wartości dostępnego bezpiecznika i jeżeli oczywiście ta wartość nie jest taka sama, to zaokrąglamy w górę i najbardziej zbliżony bezpiecznik stosujemy. Czyli w skrócie mamy 3 odbiorniki 2, 5 i 10 A, suma to jest 17 A, najbardziej zbliżony bezpiecznik to 20 A. Ostatnią kwestią, która też jest bardzo istotna, a często bagatelizowana, to dobranie odpowiedniego przekroju przewodu. To temat jest krótki. Wiemy, jaki maksymalny prąd będzie płynął przez cały nasz układ. Musimy sobie zobaczyć na ściągę tabela obciążalności prądowej przewodów. Wybieramy przewód, którego przekrój jest odpowiedni dla danego poboru prądu. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!